Realizacja przebiegała sprawnie. Edward Kłosiński był operatorem tego filmu. Znaliśmy się już wcześniej. Robił też część zdjęć do Ziemi Obiecanej. I ten taki styl, że tak powiem, reportażowo, taki współczesny, dobrze kontrastował z zdjęciami, którymi próbowaliśmy pokazać przeszłość. I tutaj były sceny i filmu kolorowego pokazujące przeszłość w opowiadaniach naszych bohaterów, no i sceny wzięte żywcem z kronik filmowych i dorobione sceny do kronik filmowych w tym samym jakby stylu, jak to się fotografowało w latach 50. Także film nagle dostał wiele takich jakby wiele twarzy. To zawsze jest dobrze dla filmu. No i niósł jedną wyraźną myśl, która była, no bym powiedział, głęboko niecenzuralna i niedopuszczalna. Mianowicie robotnik upominał się u robotniczej władzy o swoje prawa. To nie wchodziło w rachubę. Po to była władza robotnicza, żeby robotnik nie musiał się o nic upominać. Władza robotnicza myślała za niego i nie było potrzeby, żeby robotnik do władzy się zwracał, bo władza sama jako robotnicza najlepiej od niego dbała. Tymczasem rzeczywistość i prawda wyglądała zupełnie inaczej. System przodownictwa pracy był po prostu sposobem na wyżyłowanie, na podniesienie wydajności pracy. Ale podniesienie wydajności pracy bez płacenia za tą pracę. To stała się ideologia. No jeżeli inni mogą więcej, to i ty możesz więcej. Oczywiście, że ci przodownicy pracy zamienili się bardzo szybko w gwiazdy jednego sezonu, jeździli z jednej budowy na drugą, bo to najbardziej było widoczne i takie, że tak powiem, obrazowe w budownictwie. No bo jak ktoś ułożył 30 000 cegieł w ciągu jednego dnia, no to było widać, że nie było nic, a potem już stał mur na chłopa wysokości. Więc to było widać. I te pokazowe właśnie takie, ten cyrk, że tak powiem, jak to często nazywano, tych murarzy, trójki murarskie, to sowiecki system się przyjął u nas. Jeden układa cegły, jeden podaje, jeden, że tak powiem, narzuca na to wszystko wapno, na którym to się muruje. Ten system trójkowy przyjął się i u nas i ten cyrk, że tak powiem, przodowników pracy z jednej na budowę drugą jechał, czego nienawidzili ci robotnicy, dlatego że nie widzieli żadnego powodu, dlaczego nie mają pracować więcej i wydajniej, jeżeli im więcej za to nie płacą. No ale partia szukała jakimś sposobem, żeby zwiększyć wydajność, dlatego że ta wydajność z roku na rok coraz bardziej spadała. I całe to zakłamanie, cały ten, że tak powiem, całe to oszustwo nagle znalazło się w tym filmie. Z całą otwartością, dlatego że do czegośmy się nie bali. Dla kogo myśmy się mieli bać? Myśmy robili film w głębokim przekonaniu, że ktoś musi to powiedzieć. Tak myślał Ściborylski, który napisał scenariusz. Tak myślałem ja i tak myśleli ci młodzi aktorzy. My po prostu opowiadamy o tym, co było. Film, co prawda, splótł się z rzeczywistością, już gierkowską, już inną. Tamte czasy już jakby gdzieś w muzeum, gdzieś na ekranie, w starych kronikach, no a tu idą nowe czasy, już inaczej wszystko wygląda, już pozory, że tak powiem, no jakby innego, lepszego świata. Jedno z drugim, że tak powiem, skombinowane. To było zdumiewający film, taki współczesny, gwałtowny. No i z tym morałem, który był oczywiście zaskakujący, bo nikt wtedy nie odważył się zrobić takiego filmu. To był jedyny film, który tego jakby upomniał się o tych robotników. Wtedy mi się przypomniała ta scena właśnie z pokolenia, gdzie stary człowiek z brodą, Karol Marx, ustami tego majstra tłumaczy temu młodemu,
który robi te drzwi, obsadza, jak to jest, co to jest wartość dodatkowa. No to właśnie tu wartość dodatkowa ze całym, że tak powiem, nagością się obnażyła, kto tą wartość dodatkową temu robotnikowi zabiera i okazało się, że zabierają socjalistyczne państwo i robi z nią co chce.